Ale strzała to bardzo przyjemnie. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest piątek i nagrywamy filmy. Zresztą jak widzicie jesteśmy w serwisie, więc jak łatwo się domyślić, nagrywamy serwisówkę. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Ostatnio był filmik, powiedzmy recenzja, czy raczej opis body od Minecrafta, body M4. Pokazywaliśmy kompatybilność, pokazywaliśmy Wam jak to działa, co pasuje, co nie pasuje i jak ostatecznie wygląda replika, z którą na tym body budowałem. I właśnie w tym momencie zabieramy się za budowę tego body, bo tamten film jeszcze nie powstał, on jest w tej chwili w produkcji i między innymi na koniec tego filmu będę nagrywał końcówkę do tamtego filmu, więc tak to mniej więcej wygląda, taka trochę magia kina i właśnie tym się będziemy dzisiaj zajmować, czyli będziemy budować M4 od zera, kompletnie od zera, wszystko od zera i na bazie właśnie body Minecrafta M4. I to body mamy oczywiście tutaj. Na bazie tego korpusu będziemy budować. Czekajcie, ja sobie przestawię lampę jedną, bo słabo widać. Ok, mam nadzieję, że teraz ze światłem będzie lepiej. Więc mamy body. Od tego zaczynamy, będziemy na tym budować i to jest nasza podstawa. Do tego od Minecrafta będziemy mieli selektor ognia. A teraz lecimy do drugiego opakowania, w którym są rzeczy, które mi przysłał właściciel, bądź ja zamawiałem, które będą resztą części zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej. Lecimy może od drobiazgów, tak? Spuścik będzie srebrny, Retro Arms, ten taki z otworami. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać. Taki będzie. Do tego pójdzie srebrny selektor ognia, też od Retro Arms. Mam nadzieję, że będzie pasował bez żadnego problemu. Dalej mamy bolt catcha i bolt catchy mamy dwa. Mamy raz ten srebrny od Retro do zestawu do tamtych akcesoriów, ale mamy też bolt catcha w kolorze Titan od Gate'a w formie takiej czaszki Punishera, powiedzmy, więc to też jest opcja, zobaczymy co z tego wyniknie. Dalej z rzeczy zewnętrznych mam tutaj prosty chwyt pistoletowy, ale raczej z niego nie będziemy skorzystać, bo mamy też chwyt PTS-a, PTS-a chwycik, taki bardziej MacPoolowski, replika MacPoolowskiego chwytu. Bardzo fajny, bardzo wygodny, ja go mam w swoje serce, bardzo szczerze polecam, więc raczej taki chwyt pójdzie. Tutaj mamy jakieś akcesoria do montażu kolby, to na razie odkładam sobie na bok. Mamy tutaj tłumik płomienia, dołączony od właściciela tego body. Taki reduktor odrzutu, kompensator, tłumik płomienia, jak zwał, tak zwał. Urządzenie wylotowe. Fajne, czarne. I pójdzie ono na lufę zewnętrzną. To jest od Daniel Tactical. Robiona przez Daitaka lufa. Chodź tu. Tylko nie widzę jaka to jest długość. Wydaje mi się, że jest to 14,5 cala. Taka nawiercana, żeby miała większą powierzchnię, żeby się lepiej chłodziła. I zaraz będziemy też patrzeć, czy ona będzie pasować do body Minecrafta. Powinna, bo już widzę, że tutaj raczej nie powinno być problemu. Ona oczywiście w zestawie ma rurę gazową wraz z blokiem gazowym na boczek. Mamy tutaj też prowadnicę kolby na klasyczny AEG-owy montaż. Dość klasyczna, prosta prowadnica kolby. Jak już mamy prowadnicę kolby, to pokażemy jaka będzie kolba. Kolba będzie G&G GOS V8. Kolba, którą ja ja kupiłem pod jeden ze swoich buildów, ale ze względu na to, że niekoniecznie pasowała, to odpuściłem temat. Więc ta kolba wyląduje w tym buildzie, bo kolega po prostu chciał ją odkupić. Mamy też dźwignię przeładowania dwustronną. Nie jestem pewien jakiej to jest marki, nie mam tutaj żadnego opisu. Wygląda jakiś S-Long chyba. No tak czy inaczej, mamy dźwignię przeładowania. Co fajne, mam też pin środkowy, ten taki z blokadkami. Co prawda ja go nigdy nie montowałem, więc to będzie dla mnie też zagwozdka, jak to użyć, jak to wstawić, żeby to fajnie się działo. I ostatnią częścią zewnętrzną, jaką mamy, to jest front w keymodzie, w
pełni aluminiowy. To jest, o ile się nie mylę, 13 albo 14 calowy froncik, więc taki dość fajny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w wyglądzie. Oczywiście tutaj w środku mamy śruby, mamy pierścień mocujący, wszystko z aluminium. Dobra, ja to sobie wrzucam teraz z powrotem do koszyczka i zaraz przejdziemy do części wewnętrznych. No i co jest najważniejsze w środku? Oczywiście gearbox. Gearbox mamy Mancrafta CNC na 8 mm łożyska i właśnie taki szkielecik będziemy tutaj szykować, będziemy go osadzać. I jako że Minecraft do Minecrafta, to przynajmniej nie martwię się o tym, że będzie jakikolwiek problem z osią, to musi pasować jak ulał, inaczej to byłaby poracha. Więc mamy coś takiego. Do środka. Zaczniemy już, jak wspomnieliśmy o łożyskach, to pójdą łożyska FPS Software 8 mm Extreme. Na nie damy zębatki SHS-a 16.1. Napinać one będą tłok. Tłoki mam dwa. Mam jakąś specnę, mam FPS Software. Zobaczymy, który będzie lepiej siedział w tym gearboxie. Obydwa te tłoki mam sprawdzone i raczej mi się nie rozsypują, więc ja jestem spokojny, spokojnie ich użyję. Nie będę się o to martwił. Jak już mamy tłok, no to oczywiście głowica tłoka. Głowica tłoka pójdzie FPS Software POM z podwójnym o-ringiem, z o-ringiem prowadzącym. Głowica cylindra natomiast pójdzie SHS, tu mam fioletowego, będę musiał mu skrócić dyszkę, ale jest to jedyny, jaki jestem w tej chwili w stanie dostać. Na wierzch na tą głowicę pójdzie jeszcze zderzak, jakiś prawdopodobnie większy niż to, co jest tu w oryginale, żeby troszkę wyciszyć, trochę odciążyć tą repliczkę. Pójdzie też cylinder od FPS Software, które gdzieś tu mam. Cylinder 1. Ze względu na to, że mamy dość długą lufę, bo tutaj będzie lufa chyba 416, coś takiego, więc damy cylinder 1. Jeżeli będziemy mieli nadmiar powietrza, to wtedy pokombinuję i dam cylinder typu 2, ale to dopiero będziemy sprawdzać, to wyjdzie nam w trakcie. Dysza pójdzie nam Max Model albo Begadi, nie jestem pewien jaka i nie powiem Wam jaka długość w tej chwili, bo to dopiero będziemy dobierać już na blacie, jak będziemy to wszystko składać, bo to różnie może wyjść, zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. I jeżeli chodzi o pneumatykę, to wszystko, no dojdzie nam tam jeszcze sprężyna, ale ze sprężyną tak samo jak z dyszą. Wstawię, to będę wiedział jaka. Wiem jaki jest target, mamy te 1,9 Joule, zobaczymy jaka sprężyna nam to da, bo oczywiście będziemy robić short stroke'a na 3 zęby i tak dalej. Więc zobaczymy jak to wyjdzie nam już w praniu. A co więcej jeszcze powiedzmy do samego gearboxa oczywiście warto wstawić jakąś elektronikę. I będzie to, jak łatwo się domyślić, Perun Hybrid V2 bez clickera. Tym razem lecimy bez clickera, bo kolega uznał, że chce bardziej typowo, bez jakichś tam klików, chce normalny spust. Więc dajemy sobie hybrydę. Hybryda na końcu będzie miała podłączony silniczek. Silniczek będzie Chihai 25000, 26 TPA. Moim zdaniem bardzo dobry wybór do tego buildu. Tylko sobie tutaj od razu przyczepiam, żeby mi nie zgubił się, bo gdzieś go wyjąłem go z pudełeczka, żeby Wam pokazać i gdzieś leży to pudełeczko, nie wiem gdzie. I zostaje nam tak naprawdę zespół precyzyjny. Zespół precyzyjny będziemy zaczynać od komory EON, od gate'a, komora w kolorze obudowa tytan, a rotacja w kolorze, nie wiem, ten taki zielonkawy, cyan to chyba oni nazywają, ten taki, nie wiem jak nazwać ten kolor. Do środka komory pójdzie oczywiście, jak łatwo się domyślić, lufka. Lufkę mamy 605 DaVinci 407 długą, całkiem długa lufka z dużym fajnym oknem. I na wierzch na to pójdzie jedna z dwóch gumek, bo albo pójdzie tam Krytac pomarańczowy, albo pójdzie jakiś flat. To jeszcze zobaczymy, nie jestem pewien. Zobaczymy, co nam tam wyjdzie w praniu podczas składania tego całego buildu, żeby to wszystko ładnie się działo, no bo wiadomo, gumkę dobieramy też tak samo na końcu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o części, to chyba wszystko. O niczym chyba nie zapomniałem, wszystko mam przygotowane i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Więc cóż, żeby nie zabierać już Wam więcej czasu i nie przeciągać tego filmu, to idziemy do blatu i bierzemy się za składanie. Zaczniemy oczywiście od gearboxa, potem zestaw precyzyjny i na końcu dopiero wkładanie tego wszystkiego do body. Oby wszystko się działo. Body też będziemy składać na końcu. Tak. Dobra, czyli bierzemy się za robotę. Zaczęliśmy co prawda od części zewnętrznych, ponieważ pokazywałem to na poprzednim filmie, gdzie była recenzja body i macie tutaj odnośnik na górze, sobie znajdźcie, tam jest wszystko pokazane.
jak to wygląda zewnętrznie, jak te body składałem i co tam pasowało, co nie pasowało. A teraz zajmiemy się tak naprawdę środkiem, czyli przygotowaniem gearboxa, przygotowaniem zespołu lufy, włożeniem tego do body, złożeniem, odpaleniem i może jakieś pierwsze testy. No ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie zaczynamy od gearboxa. Musimy osadzić łożyska, potem wypodkładkować, złożyć pneumatykę i tak dalej, złożyć elektronikę. O, to duża robota przed nami. Dwie połówki, zaczynamy, tak jak już wspomniałem, od łożysk. Oczywiście, jak zawsze wspominam, najpierw odtłuszczamy tak samo gniazda, jak i same łożyska, żeby nam tu klej dobrze złapał. No i możemy przystąpić do samego wklejania. To teraz bierzemy się, skoro już mamy łożyska wklejone, to teraz posiedzimy, niech one sobie spokojnie wiążą, a ja posiedzę trochę nad pneumatyką. Zaczniemy od głowicy. Tutaj myślałem, że będę skracał tą głowicę, ale uznałem, że chyba wezmę inną głowicę. Mam głowicę wyciszoną od SHS-a. Zaraz przymierzę, czy one tu będą pasować. W tych wyciszonych też jak najbardziej możemy zmienić zderzak i w tym momencie moim zdaniem będzie to chyba lepsze wyjście niż przerabianie i skracanie tej głowicy. Mamy głowiczkę. Ona tutaj siedzi, kurde, idealnie. Jest czerwona do tego, to już w ogóle super. No kurde, idealnie, zero luzu. Bardzo fajnie. Więc na niej zostaniemy. To będzie nasza docelowa głowica. Tylko tutaj no, mamy ten o-ring wyciszony, znaczy zderzak. Ja bym wolał z niego zrezygnować, wolałbym klasyczny. Więc wyklejamy go. O. Oczyszczamy wszystko i będziemy wklejać tutaj już po swojemu zderzak miękki. Zderzak chcę użyć ten, ale on się dość mocno chowa i jako, że jest dość miękki, to przy spłaszczeniu może zostać wciśnięty pomiędzy głowicę a jedną a drugą i zostać tak jakby uszczypany. Teoretycznie, jeżeli tak się nawet wydarzy, nie jest to jakaś tam wielka tragedia, dopóki nie uszkodzi nam się całkiem ten zderzak i jedna głowica od drugą nie zacznie nasuwać. Dlatego ja planuję, bo tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, dość wysoki rand tutaj nad o-ringiem, więc ja planuję to zebrać, obniżyć trochę tą głowicę, po to, żeby ten zderzak wystawał troszkę mocniej. Będzie to po prostu bezpieczniej, tak? Tylko też nie mogę przesadzić, żeby nie uszkodzić gniazd, które trzymają nam tutaj o-ring, ten zewnętrzny, więc trzeba to zrobić sobie dość w miarę dokładnie na płasko. Ja do tego użyję po prostu papieru ściernego, bo w ten sposób robiąc będzie to najłatwiej utrzymać płasko, żeby to było na całej powierzchni. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zebraliśmy. Teraz ten zderzak wystaje sporo mocniej. Już nie powinien nam się dać radę zbić, żeby nam się ścisnąć, tak żeby nam został ściśnięty między jedną a drugą głowicą, więc będzie to dużo trwalej. Wygląda to bardzo fajnie. Jeszcze ja tylko muszę tutaj wezmę sobie leciutko dremelkiem te krawędzie wszystkie zaokrągle, żeby nam gdzieś tutaj nie zacinało ringów czy coś takiego. No ale to już jest kwestia drobnych poprawek. No i mamy gotową głowicę. Nic więcej tutaj nie musimy robić, więc teraz zostało nam tylko wklejenie zderzaka. Ja używam do tego kleju do butów, jak to wiele już osób zauważyło. Jest to klej Tadam. O tyle fajny, że szybko schnący, bardzo elastyczny i wyjątkowo mocny klej, który mimo, że te zderzaki dość mocno pracują pod obciążeniem, bo się uginają i tak dalej, to nie puszcza, nie? Wcześniej wielokrotnie używając jakichś tam cyanoakrylów miałem problem, że potrafiło mi się to gdzieś tam niestety, ale wyklejać. Do tego osobiście nie lubiłem wymieniać zderzaków, ale z tym klejem na razie jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi jakiś zderzak uciekł. Głowica gotowa, to teraz idziemy szukać cylindra. Lufa dość długa, więc cylinder daje 1. Jeszcze będziemy mieli zrobionego short stroke'a i tak dalej, więc to też troszkę zabierze powietrze. Mamy dość gruby wbrew pozorom zderzak, więc to też nam ciutkę zabierze, a może o-ringi założę, będzie wtedy lepiej. Cylinder gotowy, wchodzi na swoje miejsce bez żadnego problemu. Czyli pierwsza część pneumatyki gotowa. Możemy brać się za drugą. Czyli teraz musimy złożyć sobie tłok.
z głowicą tłoka i sprawdzić przede wszystkim, który tłok będzie nam lepiej pasował. Czy FPS Softer wstawiamy, czy wstawimy nam Specnę. Obydwa tłoki na prowadnicach siedzą dość sztywno, Specna nawet sztywniej, więc chyba to będzie raczej mój wybór w tym gearboxie. Tak, ma mniej luzu, więc to będzie tłok go-to. Tym że on ma też szerszą szczękę i w FPS Softer czasami przez tą wąską szczękę trzeba bardzo precyzyjnie ustawić zębatkę, żeby to ładnie się napinało. Nie zawsze się to udaje ze względu po prostu na podkładkowanie, nie zawsze jest na to miejsce. Tutaj mamy ciutkę szerszą szczękę, będzie nam to po prostu łatwiej zrobić. Jeszcze tylko zobaczymy, jak szczęki się układają, zębatki układają się ze szczęką. To wiadomo, na razie to nie jest wypodkładkowane, ale na tyle, żeby sprawdzić, czy wysokość szczęki z zębatkami siedzi równo i nie ma tutaj jakiegoś na pracy zębatki, jakiegoś dziwnego oporu. Tu jest wszystko ładnie, nie mamy jakiegoś tam dodatkowego tarcia. Zobaczmy jeszcze teraz Specnę. Też jest git. Nie czuję jakiegoś dodatkowego oporu, żeby zęby źle nachodziły, więc zostajemy przy Specnie. Jedyne co, to wydaje mi się, że ten pierwszy ząb w Specnie jest za wysoki, będzie ocierał o... A nie ocierał zębatkę. Mogę po prostu wyjąć tłok. Więc luz. Nawet nie muszę pierwszego zęba obniżać tutaj. Więc bardzo pozytywnie. Muszę tylko wkleić szczękę. No i wtedy będziemy mogli już powoli brać się za podkładkowanie, jakieś zaszykowanie. No, oczywiście wklejamy szczękę i montujemy jeszcze głowicę cylindra. Odtłuszczamy. Troszkę kleju wsuwamy. Tłok jest gotowy. Oczywiście warto zebrać nadmiar kleju, żeby nam się to nie poprzyklejało później do czegoś. I tutaj jeszcze taka uwaga. Czasami warto sprawdzić, czy tu jest na pewno płasko. Czy ta szczęka nam odrobinę nie wystaje, czy nie warto jej leciutko zeszlifować, bo jeżeli ona będzie nam wystawać, to będzie nam przekaszać głowicę, co też nie jest oczywiście wskazane. Może być to problem. Głowica zamontowana, z odrobiną oczywiście kleju na gwint, dociśnięte i mamy praktycznie większość pneumatyki gotowe. Zostało nam tak naprawdę dobranie dyszy. No a żeby dobrać dyszę, to musimy też złożyć zespół lufy, żeby wiedzieć, jaką długość dyszy będziemy potrzebowali, żeby to wszystko ładnie się działo. To teraz możemy właśnie zająć się złożeniem zespołu lufy. Na początek włożymy gumkę Krajtaka, bo to źle pika szturmowa, więc sądzę, że Krajtak będzie spoko. Jeżeli nie będzie nam coś dokręcał kulek, to wtedy będziemy zmieniać, ale to już tak naprawdę po test. Gumka, komora i lufa i bierzemy się za składanie. Recenzję komory już mieliście, znajdziecie ją gdzieś tutaj w odnośniku. O ile nie zapomnę dodać, jeżeli zapomnę, to przypomnijcie, bo powiem szczerze, pamięć dobra, ale krótka. No i co? Montujemy. Tutaj, ile pamiętam, nie trzeba było dawać żadnego dodatkowego teflonu czy coś. Odrobina olejku. Komora siedzi bardzo ładnie, znaczy lufa w komorze. Zobaczmy, czy kołnierz jest git. Gumka siedzi, ładnie przypuszcza kuleczki. Więc teraz możemy zająć się resztą rzeczy. Bierzemy ten zwykły zaczep bez znacznika, czyli bez offsetu. Ładnie się wpięło, git. Pierścień stabilizujący lufę. Hop, też ładnie na swoje miejsce wskoczył. Damy tutaj od razu jeden o-ring. Teraz tak, założymy sobie od razu pierścionek. Użyjemy klasycznego dystansera od Krajtaka, więc ja muszę odciąć od niego ten dodatkowy element. Hop. Umieszczamy dystanser na swoim miejscu i wsuwamy element dociskowy nasz, żeby wlazł też na swoje miejsce i docisnął tutaj ładnie komorę. No i na koniec oczywiście też element już ten ostateczny, tak zwane ramię, przykręcamy. I tak naprawdę komora gotowa. Możemy sobie od razu zerknąć, czy wszystko jest ładnie w osi. Wydaje się, że jest idealnie na środeczku, ale to oczywiście jeszcze zobaczymy w praniu, bo idealnie na oko to wiadomo. Chłop w szpitalu umarł. Ja teraz od razu przymierzę, czy to nam siedzi dobrze w lufie zewnętrznej, bo komory Eona mają bardzo wysoki tutaj ten słupek, tą górną część i w niektórych lufach potrafi to przeszkadzać. No i niestety chyba tutaj właśnie mamy ten problem.
Kurde, zdziwiony jestem. Powinno siedzieć. Aha, okej, dobra. Problem jest troszkę w innym miejscu. Tam od środka nie zauważyłem ten imbus, który osiuje nam lufę zewnętrzną w lufie wewnętrznej. Dość mocno wystaje na dół i to o niego opiera nam się prawdopodobnie cała komora. Więc muszę teraz niestety to wszystko rozebrać i wykręcić tamtą śrubkę lekko. Dobra, poprawiliśmy. Wykręciłem tamtą śrubkę. Nie nagrywałem tego, bo to było dużo roboty, bo musiałem to wszystko rozebrać, jeszcze raz złożyć. Teraz komora ładnie dochodzi. Teraz tylko ilością o-ringów jeszcze sobie ją wyregulujemy, jej odsunięcie. Ale to już będziemy działać później. Czyli mamy to gotowe, to odkładam z powrotem na boczek. Kurde, nie wiem, czy nie będę musiał do tego jeszcze wrócić. Coś mi się tutaj nie podoba. Czyli jeżeli mamy już to skończone, te na razie elementy odkładam sobie tutaj leciutko na boczek, potem będziemy do nich wracać. To teraz zajmiemy się dobraniem ostatniego elementu pneumatyki, czyli dobraniem sobie dyszy. Popychacz damy EONa. I teraz szukamy sobie dyszy. Zaczniemy od dyszy Maxa 21-25. Bardzo mały wobble, fajnie. Spokojnie sięga nam do kołnierza gumki, więc dłuższa nie będzie potrzebna. I przy maksymalnym cofnięciu w ogóle nie widać dyszy, więc chyba pierwszy strzał będzie dobry. Damy Maxa 21-25. Pierwszy pik i ideal. Założę tutaj na szybko jakąś tam dowolną sprężynkę powrotną, to muszę założyć resztę elementów. Pneumatykę mamy praktycznie poskładaną. To teraz nam zostaje podkładkowanie, no i potem elektronika. Dobra, to teraz możemy wziąć się za elektronikę. Niech łożyska jeszcze spokojnie posiedzą, zanim tam będziemy grzebać. Więc wyjmujemy sobie Peruna hybrydę i działamy z instalacją. Dobra. MOSFET przymocowany. Kabelki przygotowane, to teraz idziemy po spuścik. Magnesik już przy spuście. Teraz jedyne co to ja jeszcze chcę wkręcić ten element, o który będzie nam się tutaj opierało to wszystko, żeby żaden element spustu nie opierał nam się od wieżyczkę MOSFET-u. Dobra, to mamy. Brakuje mi teraz sprężynki spustu. Teraz będę musiał jakąś wydobyć ze swoich tutaj zapasów. Ok, spust na swoim miejscu. To teraz jeszcze druga strona. Bo musimy dać płytkę selektora i naklejeczkę na nią. Płytka selektora chodzi ładnie, nie zahacza nam o łożyska, więc spoko. Ale ma ona tutaj taki występ, podwyższenie i ten element muszę zebrać, żeby to było płaskie. Mamy to płaskie. Odtłuścimy, żeby nam tutaj ta naklejka od Peruna bez problemu się przykleiła. O. Semi i auto. Powinno być git na pierwszy rzut oka. Dobra, teraz od razu wstawimy sobie i dobierzemy sobie blokadę spustu. I widać, czemu tak ciemno? I jak widać mamy blokadę, mamy przydługą, musimy ją skrócić. Więc pilnik w dłoń. No i teraz powinno być ok długości. Więc teraz to wszystko złożymy do kupy. Damy sprężynkę. Sprężynka troszkę... nie, dobrze działa. Myślałem się, że jest troszeczkę słaba, ale nie. Jest git. Tu wygląda, że jest wszystko git. Powolutku do przodu. Jeszcze oczywiście z selektorami będziemy musieli powalczyć, zobaczyć, czy nam dobrze płytka tutaj się układa. No ale to jest do sprawdzenia już później, kiedy to będziemy mieli poskładane. Ja teraz sobie przygotuję od razu płytkę, sprężynkę powrotną, no bo ta jest stanowczo za mocna.
No, wydaje mi się, że to będzie ok, więc to też byśmy już mieli. Dlaczego zrobię drugą, jeżeli będzie z nią jakiś problem. No i w tym momencie tak naprawdę musimy przejść do podkładkowania zębatek i mam nadzieję, że łożyska już się wkleiły i mogę spokojnie się tym zająć. Albo jeszcze damy im trochę czasu i ja sobie zrobię short stroke'a na tej zębatce. Dobra, mamy zrobionego short stroke'a na 2 ząbki, po jednym z każdej strony. Nie robię na 3 zęby ze względu na to, że wiem jaki to będzie silnik, więc moim zdaniem nie ma za bardzo sensu kombinować z większym short stroke'iem. Tym bardziej, że jakbyśmy kombinowali z większym, to musielibyśmy też od razu kombinować zazwyczaj z timingiem i tak dalej, a na 2 zęby to jeszcze będzie w miarę spokojnie, nie powinno być tutaj problemu. Więc możemy teraz spokojnie zacząć już podkładkować układ zębatek i powoli już kierować się do takich jakichś tam, powiedzmy, w kierunku pierwszych testów. Zaczniemy od ustawienia silnika w chwycie. I teraz musimy ustawić zębatkę tą do tego silnika. Kręci się bardzo fajnie. Jeszcze oczywiście trzeba będzie posłuchać, jak to będzie pracowało pod obciążeniem, ale wstępnie podkładkowanie mamy zrobione. Możemy brać się już za składanie całego gearboxa. No, a jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy, jak popychacz będzie się zgrywał z zębatką, bo w sumie tego też nie sprawdziłem jeszcze. Czy będzie odciągał dyszę do końca, w którym momencie będzie ją otwierał, w którym momencie będzie ją luzował, bo to wszystko ma znaczenie. Wszystko suche, nic nie nasmarowane, tutaj te podkładki uciekają. No, tu jest czas dość długi do otwarcia dyszy. I tutaj dysza jest już naciągana. Naciągnięta w pełni. Tak. Tu i w tym momencie jest zluzowana i jeszcze naciągu mamy sporo, więc też nie ma problemu. Żeby to dobrze zeskoczyło. I tutaj też ten atak wydaje mi się, że powinien być ok. Jeżeli okaże się, że otwiera mi za szybko tutaj dyszę, to ewentualnie tutaj ten atak będę musiał troszkę zebrać, żeby później była odciągana dysza. Przy tak długiej lufie to może faktycznie ja to od razu zrobię. Czyli przesuniemy ten punkt, kiedy zębatka łapie za popychacz, troszkę w tą stronę. Zebrałem minimalnie ten element i zobaczcie, teraz dopiero w tym momencie popychacz jest nam odciągany, co zmienia faktu, że i tak jest odciągany do końca i dopiero później jest puszczany. To jest wystarczająco długi czas, żeby podać kulkę. Nie powinno być tutaj problemu. Więc co nam teraz zostaje? Nasmarować to wszystko i tak naprawdę składać i mieć nadzieję, że wszystko będzie działało za pierwszym razem. Jeszcze musimy dołożyć dźwignię antyrewersa. Możemy wszystko powolutku składać. Wszystko wygląda na swoim miejscu. Zamykamy gearbox. Skręcamy. I wstępnie gotowe. Poskręcane. Więc teraz robimy taki szybki test ze sprężyną, ale jeszcze nie w replice. Jakaś sprężynka tutaj leży, nada się. Składamy i zobaczmy, czy wszystko działa prawidłowo. Zaczyna się już napinać dysza. Pierwsze, co trzeba sprawdzić moim zdaniem, to czy jest ten moment, kiedy dysza jest maksymalnie cofnięta i my nie jesteśmy już jej w stanie wepchnąć paluchem głębiej. I wtedy warto też przyłożyć komorę i sprawdzić, czy nie widzimy dyszy gdzieś tam na dnie, czy nie wystaje, czy nie zasłania nam światła. Nie, nie wystaje, nie zasłania, więc git. Kręcimy sobie dalej. W pewnym momencie zrobi się to trudniejsze, będziemy napinać sprężynę główną. Dysza nam się wysuwa. Dysza jest już maksymalnie wysunięta, więc sprawdzamy kolejny raz, czy gumka sięga do dyszy. Tylko do tego niestety ja muszę zdjąć
ten o-ring z końcówki komory ze względu, że im po prostu przeszkadza i nie czuję. Czuję, że dotykam do gumki, czyli zakres pracy dyszy jest prawidłowy. I teraz kręcimy dalej, żeby zobaczyć, czy nie mamy jakiegoś takiego momentu, gdzie to wszystko się blokuje i czy jesteśmy w stanie wykonać pełny cykl. Jak najbardziej jesteśmy, aż coś tam odfrunęło. Jakiś woreczek. Nie jestem pewien, czy ta sprężynka będzie git, jeżeli chodzi o moc. W razie czego damy mocniejszą. To jeszcze będziemy testować. Ale na tą chwilę wszystko wygląda obiecująco. Możemy też wkładać już w tym momencie wszystko do korpusu. No i teraz trzeba sprawdzić, czy selektory dobrze pracują, bo to też jest ewentualna rzecz do poprawy. Możemy sobie sprawdzić od razu, czy blokada spustu też działa nam jak prawidłowo, jak byśmy chcieli. No to teraz wkładamy to do dolnego korpusu. Ok, weszło na swoje miejsce. Działamy od razu z pinami. Dobra. Piny na swoim miejscu. To teraz sprawdzam od razu sobie. Blokada spustu działa. Oj. Element blokady się zablokował. I dalej się blokuje. Pytanie, czy obody. Jeszcze mimo wszystko najpierw sprawdzimy, czy elektronicznie wszystko działa. Czy selektory są ok. Zanim będę, bo muszę jeszcze najwyraźniej rozkręcić jeszcze raz gearbox. Mamy automat. Mamy semi. Semi jest w dobrym miejscu. I teraz nie wykrywa mi safe'a. Semi i auto wchodzą ładnie. Natomiast safe'a mi nie wykrywa. No to rozkręcamy i jeszcze raz. Aha, dobra. Czyli, dobra, już wiem, czemu z blokadą jest problem. Ze względu na to, że jak wstawimy ten pin, to on zapobiega, spust jest zawsze lekko wciśnięty i wtedy ten element blokady spustu wchodzi na tyle ciasno, że po prostu blokuje się o sam spust. Czyli musimy otworzyć to jeszcze raz, skrócić leciutko blokadę. Dobra, teraz wygląda, że będzie lepiej. Niestety gdzieś mi odskoczyła sprężynka spod blokady i jej po prostu nie widzę. Wezmę drugą. Wiecie co, tak już po namyśle od razu zmienię i dorobię własną sprężynkę powrotną dyszy, żeby kurde już tutaj nie wracać. Wszystko poskładane na nowo, więc zobaczmy. Blokada jest. Tak, spust działa. Działa. Za dość ciężko chodzi selektor, ale to akurat moim zdaniem nie problem. Automat pojedynczy i blokada. No i git. Do teraz podłączamy silnik. Co prawda chyba zaraz będę musiał kończyć, bo zaraz będę musiał wyjść z domu. A jeszcze może jakieś pierwsze testy, a już jutro sobie dogramy spokojnie końcówkę. Mam nadzieję, że ta długość śrubek wystarczy, bo powiem szczerze, chyba nie mam dłuższych do przykręcenia chwytu. Ok, starczyło. Chwyt siedzi. Tak jak mówiłem, minimalna szparka jest, ale nie ma jakiejś tragedii. No i zobaczmy, czy strzela. Dźwięk jest. Nie ma reakcji. No chyba jeszcze będzie mnie czekało trochę z regulacją z tego położenia selektora, bo jak przechodzimy na automat, to nie wskakuje od razu automat tak jak powinien. Ale strzela to bardzo przyjemnie. Dobra, jeszcze będę musiał powalczyć z selektorem, bo tak jak pokazałem na auto, jak przechodzimy, to pierwszy strzał jest pojedynczy i dopiero potem jest auto. No,
Więc to będę musiał ustawić coś z selektorem, jeszcze raz przestawić naklejkę. Z tym, że najpierw chciałbym zrobić jakieś chociaż podstawowe chrono, bo możliwe, że od razu jak już będę wyciągał gearbox, od razu zmieniłbym sprężynę, bo tutaj nie jestem w stanie tego zdemontować, więc muszę wyciągać gearbox, żeby dostać się do wymiany sprężyny. Więc wkładamy lufkę i robimy chrono. Oczywiście jeszcze na lufkę muszę założyć kilka o-ringów, żeby lepiej ustabilizować położenie komory. Ok, złożone, więc zobaczmy, ile to dmucha. Dobra, i można powiedzieć, że skończyliśmy. Co prawda, jak widzicie, jest inny dzień. Wynika to z tego, że tam pracowałem do bardzo późna i nie ukrywam, nie udało mi się wszystkiego skończyć, nie udało mi się wszystkiego nagrywać. Zostały mi do poprawki jakieś tam pierdoły. Dopasowanie mocy, poprawienie działania dźwigni, przeładowania, bo nie do końca pasowała, więc musiałem nad nią trochę popracować. Były to pierdoły i niestety ze względu na to, że było już późno, ja byłem zmęczony, to po prostu odłożyłem to na bok i wróciłem do tego dnia następnego, a nawet jeszcze następnego, bo dopiero dzisiaj właśnie to skończyłem robić. I nie ukrywam, że nie włączałem nagrywania, bo to takie pierdoły typu rozkładanie po 10 razy, żeby dopasować sprężynę, albo rozkładanie po 10 razy, żeby doszlifować dobrze dźwignię przeładowania, bo ta, która tutaj mieliśmy, no niekoniecznie chciała pasować. Wymagało od środka, żeby ją troszkę wybrać. Więc to są takie pierdoły, które tak naprawdę nie za bardzo będą moim zdaniem ciekawe, wartościowe, więc to odpuściłem nagrywanie tego. Natomiast po tym pierwszym buildzie, po tej całej robocie, którą widzieliście, ja replikę po prostu złożyłem do kupy i zabrałem w teren. Zabrałem ją po to, żeby sprawdzić, jak strzela, jak działa hopek, mimo że jeszcze nie miałem do końca dobranej mocy, miałem około 1,7 Joula wtedy, ale uznam, że to jest na tyle blisko tej docelowej mocy, że przynajmniej sprawdzenie, czy wszystko ładnie podaje, czy wszystko ładnie strzela i tak dalej, zanim jeszcze będę dopasował moc, to jeszcze jak najbardziej mogę sprawdzić. I właśnie tak zrobiliśmy. Niedzielę przed po prostu grą przetestowałem tą replikę strzału, to bardzo zacnie. Dzisiaj usiadłem i poskładałem to tak naprawdę już w całość. Poprawiłem te ostatnie drobiazgi, czyli dopasowałem sprężynę, poprawiłem dźwignię przeładowania i tak naprawdę repliczka jest skończona i prezentuje się w ten sposób. Tak. Co prawda, jak widzicie, brakuje mi tutaj cały czas zaślepki. Zaślepkę mam dostać, czekam na paczkę, po prostu jak dostanę paczkę, to po prostu ją tutaj wklejam. To jest 30 sekund roboty, więc nie czekam specjalnie na nią, bo tak naprawdę moim zdaniem nie ma za bardzo po co. Z drugiej strony repliczka wygląda w taki sposób. I tak naprawdę jest gotowa. Teraz tak, nie wiem, czy będą z tej repliki testy. Dlatego, że replika, no, po prostu powinna trafić wreszcie do właściciela, tak? Czekała u mnie już dość długo na zbudowanie, na wszystkie części, na skompletowanie, na czas, żebym ja mógł to po prostu przygotować, nagrać, poskładać i przetestować i tak dalej. I po prostu nie wiem, czy ja w najbliższym czasie, w najbliższych dniach znajdę czas, żeby pojechać nagrać jakieś testy. Między tym czasem, co mamy teraz, a tym, jak będziemy chcieli to wysłać już do właściciela, bo replika jest gotowa i tak naprawdę powinna trafić na strzelanie i zostać poważnie przetestowana w terenie. A po prostu nie wiem, czy znajdę czas w ciągu najbliższego, nie wiem, tygodnia czy półtora, żeby po prostu wyskoczyć i nagrać jakiś test z tego. Więc prawdopodobnie to jest koniec filmu i koniec tego buildu, koniec tej historii. Serdecznie zapraszam oczywiście do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie o coś zapytać, macie jakieś sugestie, może też składaliście coś podobnego, może też składaliście body Minecrafta w czymś, to jak najbardziej zapraszam, komentujcie, podpowiadajcie, może czegoś ciekawego się też dowiem, bo czemu by nie. A poza tym na tą chwilę ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i oczywiście też dziękuję bardzo Stalatarowi za zlecenie takiej robótki, takiego montażu z tym fajnym body. Dziękuję też oczywiście patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.